Szanowni Państwo, zapraszam do zapoznania się z moimi strategiami inwestycyjnymi o nazwie ACE Active. Nowe podejście do asset management. Andrzej Stefaniak. Dane kontaktowe są podane w tle oraz w opisie filmu. Pozdrawiam. Witam serdecznie. Dzisiaj o poranku trwa uderzenie w polskie aktywa. Czy Ty to widzisz? To jest temat przewodni tego wpisu. Na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków. Jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość, a tych wszystkich, którzy chcą śledzić, co się dzieje z Ace Market U po godzinach pracy w biurze, podczas wakacji, które rozpoczynają się dla Ace Market U 15 lipca, zachęcam ich do polubienia naszego nowego profilu na Instagramie. Zapraszam, zachęcam i zaczynamy. Trwa uderzenie w polskie aktywa. Czy Ty to widzisz? Zaczynamy ten materiał od informacji dotyczących tego, co się wydarzyło wczoraj po danych o inflacji w Stanach Zjednoczonych, które faktycznie zostały odebrane jako bardzo gołębie, które oddaliły perspektywy co do przyszłości podwyżek bardziej jastrzębiego podejścia Fedu. Doprowadziły do spadków rentowności amerykańskich obligacji, doprowadziły do spadków siły amerykańskiego dolara i to przełożyło się na kolejną falę zakupów ryzyka na całym świecie, w tym przede wszystkim rynków emerging markets, rynków rozwijających się, a Polska jest cały czas przez większość inwestorów zaliczana do grona krajów rozwijających się. Dlatego też przeżyliśmy wczoraj bardzo spektakularne uderzenie w polskie aktywa. No i pytanie, czy Ty to widzisz? Pomimo tego, że trwają wakacje, to jednak bardzo dużo się dzieje, mamy silne ruchy. No i zastanówmy się, co się za tym kryje. Pierwszy wykres, który jest w tle, pokazuje udział Polski w globalnym PKB, jeżeli przeliczymy to przez parytet siły nabywczej. No i widzimy, jak na przestrzeni ostatnich 8 lat dynamicznie rośnie udział Polski w globalnym PKB i po tych latach stagnacji przez 15 lat tutaj praktycznie nic nowego się nie wydarzyło, natomiast teraz w ostatnich latach bardzo wyraźnie idzie w górę udział Polski w globalnym PKB. Inwestorzy to po prostu widzą, że rozwijamy się wyraźnie lepiej na tle Europy i ten udział cały czas jest większy, więc gospodarka rośnie, więc jest potencjał ku temu, żeby polskie aktywa były zdecydowanie lepiej wycenione, a jak pamiętamy, na przykład warszawska giełda papierów wartościowych jest tak bardzo niedowartościowana, że aż się prosi ku temu, żeby jakiś mocniejszy kapitał wydźwignął te indeksy giełdowe bardzo wysoko. I to pomimo, nawet gdyby była hossa, która zwiększyłaby wartość spółek o 50, nawet 100%, to giełda cały czas byłaby generalnie wyceniona w sposób bardzo bliski średnim, a nie byłaby wtedy przeceniona. Dlatego też widzimy, że ten udział Polski w globalnym PKB, który rośnie, sprzyja temu, żeby polskie aktywa przeżyły niezwykłą falę hossy i jest to moim zdaniem przede wszystkim uzależnione od siły albo słabości amerykańskiego dolara na eurodolarze, ponieważ jak wiecie, ja daję osobiście około 80% siły albo słabości polskich aktywów. Ta siła albo słabość wynika z tego, co się dzieje na amerykańskim dolarze i jeszcze raz przypomnę, polskie aktywa uwielbiają, kiedy globalnie amerykański dolar się osłabia, czyli euro-dolar rośnie. Co jest także bardzo istotne. Dlaczego polskie aktywa są teraz tak uderzane, czyli są kupowane? Ponieważ jak widzimy także, coraz więcej PKB polskiego jest wynikiem siły polskiego eksportu. I to, że mamy znowu od kilku miesięcy nadwyżkę na polskim rachunku bieżącym, oznacza, że generalnie więcej waluty do Polski wpływa niż wypływa, dlatego też polski złoty tak wyraźnie się umacnia. I na tym wykresie widzimy, jak bardzo także na przestrzeni ostatnich lat udział eksportu w polskim PKB wzrósł i przekroczył już poziom 60%. Naprawdę polska gospodarka stoi eksportem i to, że jesteśmy w Unii Europejskiej jest takim dobrodziejstwem, ponieważ pozwala nam dołączyć do światowego handlu, korzystać z dobrodziejstwa światowego handlu, a bezpieczeństwo militarne zapewnia NATO i siły zbrojne Stanów Zjednoczonych przede wszystkim. Dlatego też to jest wielka różnica między tym, co się teraz dzieje w Polsce, a tym, co się działo w latach międzywojennych, gdzie Polska nie była zbyt dobrze wpięta w międzynarodowy handel oraz także
gwarancją bezpieczeństwa nie była zbyt mocno objęta, dlatego też teraz Polska tak przeżywa taki wielki renesans i to, co się tutaj dzieje, imponuje całemu światu, a wyniki widzimy po prostu na tych wykresach. I co jest także niezwykle interesujące, kredyt dla sektora niefinansowego w relacji do PKB spada, co oznacza, że Polacy i Polska się oddłużają, nie zadłużają, tylko oddłużają. Wzrost gospodarczy jest napędzany kapitałem własnym i perspektywy, jak widzimy tutaj, mają być takie, że gospodarka będzie się coraz bardziej oddłużać, a nie zadłużać, ponieważ tutaj charakterystyka polska jest taka, że w niewielkim stopniu do rozwoju posiłkujemy się długiem i ten wykres tutaj nam to dość dobitnie pokazuje, że ryzyko związane z zadłużeniem spada, a nie rośnie. I to moim zdaniem jest jeden też z tych czynników, który sprzyja wzrostowi gospodarczemu w długim terminie. I mając to wszystko na uwadze, przede wszystkim ruch na amerykańskim dolarze, który jest teraz sprzedawany, a jak widzimy jeszcze raz na tym wykresie, wydarzenia, które miały miejsce wczoraj, po danych o inflacji doprowadziły do kolejnej fali przeceny euro-dolara, czyli amerykańskiego dolara, czyli wzrostów kursu euro-dolara. Także zaatakowaliśmy górne ograniczenie półrocznego kanału wzrostowego, więc dzisiejsze wydarzenia będą miały bardzo duże znaczenie, ponieważ jeżeli się okaże, że amerykański dolar jest cały czas przeceniany i że wychodzimy górą z tego kanału wzrostowego widocznego na wykresie, otworzą się perspektywy do kolejnej fali umocnienia wszystkiego, co polskie, że uderzenie w polskie aktywa będzie trwało, więc bardzo bacznie obserwujmy to, co się wydarzy na eurodolarze, bo będzie miało to kluczowe znaczenie. A dzisiaj nie ma ważniejszych danych makroekonomicznych, dlatego też dzień jest typowym na test sentymentu. Najważniejsze dane makroekonomiczne poznaliśmy wczoraj, były to dane o inflacji i one sprzyjają temu, żeby popyt na ryzyko na całym świecie był kontynuowany i żeby zwiększyć prawdopodobieństwo, że cały lipiec potwierdzi tą statystykę, którą także pokazywałem wczoraj, która mówiła o tym, że lipiec jest najlepszym statystycznie miesiącem w roku by liczyć na wzrosty indeksu Standard & Poor's. Przypominam jeszcze raz tą statystykę, która jest w tle. No i teraz zobaczmy, co się dzieje dokładnie na polskich aktywach. W pierwszej kolejności, na co należy zwrócić uwagę, to jakie jest teraz uderzenie w polskie obligacje, jak silnie są one teraz kupowane. Rentowności wczoraj spadły poniżej poziomu 5,60, czyli wybijamy się dołem z tej półrocznej konsolidacji, którą widzimy na wykresie. Jest ogromnie prawdopodobne, że rozpoczyna się następna fala hossy na polskich obligacjach, ale warunek jest jeden, żeby utrzymać ten poziom 5,60. Jeżeli w kolejnych godzinach, w kolejnych dniach, w końcówce tego tygodnia polskie obligacje 10-letnie utrzymają się poniżej poziomu 5,60, to w takiej sytuacji myślę, że inwestorzy naprawdę uwierzą w to, że rozpoczyna się następna fala hossy na polskich obligacjach w oczekiwaniu na pogłębienie procesów dezinflacyjnych w Polsce, na rozpoczęcie cyklu obniżek stóp procentowych, a w takiej sytuacji to właśnie polskie obligacje mogą stać się królem 2023 roku, chociaż równolegle polska giełda także rośnie, warto być tego świadomym. No i drodzy Państwo, teraz rzut oka na polskiego złotego, ponieważ tutaj także trwa uderzenie w polskie aktywa i widzimy to na przykładzie dolar do złotego, gdzie wczoraj pierwszy raz od początku 2022 roku, od momentu rozpoczęcia wojny na Ukrainie, cena dolar do złotego spadła poniżej 4 i widzimy to tutaj na tym wykresie, że kurs ewidentnie chce przetestować dolne ograniczenia tych wieloletnich kanałów spadkowych, które znajdują się w pasie 3,85-3,95 i prawdopodobnie to jest właśnie teraz cel dla złotego, ale siła fundamentalna jest tak duża, a ta presja globalnych rynków finansowych jest tak duża, więc moim zdaniem rośnie prawdopodobieństwo, że także wybijemy się dołem z tych kanałów wzrostowych i że przed nami kontynuacja hossy, a jak wiecie, od ponad roku lansuję tezę o tym, że to, co się teraz dzieje na warszawskiej giełdzie, na polskich aktywach, na polskim złotym,
będzie odpowiadać temu, co się działo w latach 2004-2008, kiedy przeżyliśmy wielką hossę na polskich aktywach. Dlaczego tak twierdzę? Ponieważ jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że przeżyjemy silną falę wzrostów na parze euro do dolara, a 20 lat temu także taka fala wyniosła nas spod poziomów parytetu do poziomu 1,60, a to właśnie pozwoliło na wielką hossę na polskich aktywach i te wydarzenia, które teraz dzieją się na naszych oczach, tylko to potwierdzają. Natomiast chciałbym pokazać także bardzo ciekawy wykres pokazujący cykle na złotym. No i jak widać na tym wykresie, rośnie prawdopodobieństwo, że także cykliczność będzie sprzyjała temu, żeby w następnych miesiącach i w następnych kwartałach złoty był dalej kupowany. Ten wykres ma tutaj wielomiesięczną historię i widzimy, że ta cykliczność na rynku krajowej waluty działa. No i że jesteśmy cały czas jeszcze bardzo wyraźnie oddaleni od perspektywy utworzenia dołka. Moim zdaniem dopiero za rok według tych cykli będzie możliwość zauważenia ekstremum siły krajowej waluty. Dlatego też moim zdaniem prawdopodobieństwo dalszego umocnienia ataku, trwania uderzenia w polskie aktywa będzie kontynuowana i moim zdaniem wykres cykli warto sobie zapamiętać. No i drodzy Państwo, ten wzrost euro-dolara jest błogosławieństwem dla polskiej gospodarki. Dlaczego? Ponieważ mocniej spadający dolar-złoty oznacza, że coraz tańszy jest import polski, a my importujemy węglowodory. Dlatego też umocnienie złotego tak bardzo sprzyja także dodatkowo walce z inflacją. Natomiast polski eksport jest przede wszystkim wyrażony w euro, a wzrost euro-dolara powoduje, że umocnienie złotego względem euro nie jest takie silne, więc polscy eksporterzy są w stanie równolegle utrzymywać te marże, które w ostatnich latach były takie duże. Dlatego też naprawdę wzrost euro-dolara jest błogosławieństwem dla polskiej gospodarki, ponieważ pozwala utrzymać eksport na dobrym poziomie, pozwala go rozwijać, a równolegle ceny importu spadają, ponieważ my importujemy węglowodory, rozliczając się w amerykańskim dolarze, który silnie traci na wartości. Więc nie dziwmy się, że warszawska giełda papierów wartościowych wczoraj klasycznie wybiła się z kanału spadkowego, który stał się formacją flagi. Zapowiada atak na opory w okolicach 22 150, ale prawdopodobnie będzie trwała kolejna fala wzrostowa, która może wydźwignąć nas na poziomy, które nie były od wielu miesięcy obserwowane. Dlatego też ja oczekuję kontynuacji tendencji wzrostowej, jako że nie ma już w tym tygodniu ważniejszych danych makro. Rynek jest czysty, a sentyment sprzyja popytowi na ryzyko. Dlatego też moim zdaniem jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że w końcówce tygodnia i w końcówce miesiąca przeżyjemy presję na rzecz kupowania ryzyka polskich aktywów i że uderzenie w polskie aktywa będzie kontynuowane w najbliższym czasie, w średnim terminie, a nawet w długim terminie, co widzieliście Państwo na przykład na wykresie tych cykli na rynku złotego. Dlatego trwa uderzenie w polskie aktywa i pomimo tego, że jesteśmy na wakacjach, że trwają wakacje, warto to obserwować, ponieważ może nam umknąć letnia fala hossy, która w sposób spektakularny wydźwignie aktywa. Gdy wrócimy z wakacji, okaże się, że polskie aktywa są już na kolejnej górce umocnione o wiele, kilka kolejnych procent. Dlatego też moim zdaniem warto obserwować to, co się wkrótce wydarzy i będzie się działo na rynku polskich aktywów. Kluczem do tego wszystkiego jest euro-dolar, o czym Państwo wiecie. No i teraz przegląd innych aktywów. Już o euro-dolarze była mowa, ale warto jeszcze cały czas obserwować to, co się dzieje w okolicach tych poziomów, które teraz są widoczne. Obserwujemy cały czas presję na rzecz jena japońskiego. Wynika to ze spadków rentowności amerykańskich obligacji. Te rentowności amerykańskich obligacji spadają, czyli ceny rosną i na tym wykresie ceny to bardzo ładnie widać, że najbliższe opory są jeszcze daleko. Widać, że te dane, które wczoraj spłynęły, sprzyjają temu, żeby w bardziej łagodny sposób podejść do perspektyw co do przyszłych stóp procentowych i to teraz rynek wycenia. Indeks Standard & Poor wyszedł na nowe maksima hossy. Jest duże prawdopodobieństwo, że będziemy to kontynuować. Nawet japońska giełda
jest teraz na fali wznoszącej pomimo umocnienia jena japońskiego, warto być tego świadomym, a DAX będzie miał prawdopodobnie już wkrótce, być może dzisiaj, szansę zaatakować maksima wszechczasów, górne ograniczenie tej konsolidacji, która od kwietnia trwa. No i zobaczymy, czy wzrośnie tym razem szansa na wybicie górą, na zakończenie tego 4-miesięcznego horyzontu cenowego. Jest na to spora szansa, ale widać cały czas relatywną słabość europejskich spółek. Osłabienie amerykańskiego dolara, spadki rentowności to jest złoty czas dla złota, dlatego też nie dziwmy się, że tak dynamicznie złoto rośnie. Jeżeli te tendencje na rynku walutowym i na rynku obligacji będą kontynuowane, to złoto ma ogromną szansę zawitać w rejonie 1980, być może nawet zaatakować poziom $2000. Dlatego też wydarzenia na złocie nie powinny nas dziwić, a poprzez korelację także na srebrze, które zaczyna także dynamicznie rosnąć na cenie. Plus wczoraj mówiłem o tym, że do tej całej układanki brakuje także wzrostu ceny miedzi. Cena miedzi zaczęła potwierdzać podczas sesji amerykańskiej tendencje na ryzyku, dlatego też mamy nowe maksima tendencji wzrostowej i te wsparcie ze strony miedzi jest widoczne. Mamy także przejście poziomu $75 na ropie WTI. Atakujemy właśnie teraz oś symetrii horyzontu, który od 9 miesięcy jest tworzony. No i zobaczymy, czy cena ropy naftowej sobie z tym poziomem poradzi. To jest z dużą ostrożnością podchodźmy teraz do zachowania ropy naftowej, bo może nastąpić jakieś odwrócenie tej tendencji, ponieważ taki jest urok horyzontu cenowego. No i Bitcoin. Zobaczymy, czy na fali globalnego popytu na ryzyko jakiś popyt pojawi się także na Bitcoinie, ponieważ Bitcoin znowu zaczyna pokazywać, że żyje swoim własnym życiem. Nie ma wyjścia nad opory. Konsolidacja 3 tygodnie cały czas trwa. Moim zdaniem będzie zanikała zmienność, a to jest objaw tego, że wkrótce wybicie nastąpi. Moim zdaniem jest większe prawdopodobieństwo wzrostów niż spadków Bitcoina, no ale trzeba być gotowym na każdy scenariusz. Dziękuję za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków. Jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość, a tych wszystkich, którzy chcą zobaczyć, co się dzieje z Ace Market U po godzinach pracy w biurze, podczas wakacji, które przez miesiąc będą trwały, a rozpoczną się 15 lipca. Zachęcam ich do polubienia naszego nowego profilu na Instagramie. Link w opisie i link tutaj w tle. Jeszcze raz wszystkiego dobrego, życzę stopy zwrotu i do zobaczenia, do usłyszenia dzisiaj po południu. Pozdrawiam.